Cześć wszystkim i witam po raz kolejny na moim kanale. Tematem dzisiejszego odcinka jest celownik. Zaczynamy. Na początku bardzo ważna informacja, a mianowicie kiedy używamy celownika. Celownika używamy wtedy, kiedy chcemy dać informację o dopełnieniu dalszym w naszym zdaniu, czyli o adresacie jakiejś akcji. Pokażę to tutaj na przykładzie. Dałem prezent mojemu bratu. Czyli prezent to jest dopełnienie bliższe i mojemu bratu on jest adresatem, czyli tutaj używamy celownika. To jest nasze dopełnienie dalsze. I przechodzimy teraz do końcówek. Jakie końcówki mamy w celowniku? Na początku liczba pojedyncza. W przymiotniku w rodzaju męskim główną końcówką jest końcówka emu i mamy też końcówkę iemu, której używamy po literach k i g. Proszę zauważyć, że w rodzaju nijakim mamy dokładnie te same końcówki i w rodzaju żeńskim w przymiotniku mamy końcówkę ej albo iej. To też będzie po literach k i g. Tę końcówkę możecie już znać z dopełniacza. W dopełniaczu mamy dokładnie takie same końcówki dla przymiotnika. Następnie rzeczownik. W rodzaju męskim w rzeczowniku dla rzeczownika mamy dwie końcówki. Główną końcówkę owi, ale mamy też końcówkę u i tej końcówki używamy najczęściej w rzeczownikach jednosylabowych, ale nie zawsze. W rodzaju niejakim mamy końcówkę u i w rodzaju żeńskim mamy końcówki e, i y. I tutaj mamy takie zasady jak w miejscowniku. To są końcówki z miejscownika. Podobnie z alternacjami. Jeszcze kilka przykładów. Pomogłeś przyjacielowi, dałem prezent mojej mamie, pomogłem tej kobiecie, dałem prezent małemu dziecku. I następnie liczba mnoga. Tutaj sprawa jest prosta, bo w przymiotniku mamy dwie końcówki, główną końcówkę im i końcówkę im. Tej końcówki też używamy po literach k i g i w rzeczowniku mamy jedną końcówkę om. Jeszcze kilka przykładów. Dałem prezent moim rodzicom. Ona ufa swoim przyjaciółkom. Możesz pomóc dzieciom. I przechodzimy do funkcji celownika. Kiedy używamy tego przypadka? Tak jak wspomniałem wcześniej, tego przypadka używamy, kiedy chcemy przekazać informację o dopełnieniu dalszym w naszym zdaniu, o adresacie wypowiedzi. I tutaj mamy dosyć długą listę czasowników, po których używamy właśnie celownika. I przejdziemy do przykładów. Zimą brakuje mi słońca. Tutaj w celowniku mamy zaimek osobowy. Mi brakuje słońca. Podaj mamie sól. Sól dopełnienie bliższe. Mamie dopełnienie dalsze, celownik. Wierzę ci. Pożyczyłem koledze swój rower. Życzę wam zdrowia i szczęścia. Jezu, ufam Tobie. To była pierwsza funkcja. Następnie mamy też przyimki, które łączą się z celownikiem. Dzięki, przeciwko, wbrew, na przekór albo ku. I kilka przykładów. Dzięki Tobie wszyscy zdali egzamin. Wszyscy byli przeciwko nim. Zrobił to wbrew własnej woli. On robi wszystko na przekór rodzicom. Sytuacja zmierza ku dobremu. I mamy jeszcze jedną funkcję. Tutaj mamy różne wyrażenia. Na początku mamy takie wyrażenia, które opisują stan emocjonalny, ale też stany fizyczne. Na przykład jest mi gorąco
albo jest mi zimno. I tutaj ważna informacja, bo to po angielsku znaczy I'm hot, I'm cold. Ale w takim znaczeniu, że na zewnątrz, na przykład na dworze jest zimno i my też czujemy to zimno, bo na przykład nie jesteśmy dobrze ubrani. Tutaj musimy uważać, bo jakbyśmy chcieli to przetłumaczyć z angielskiego dosłownie na polski i powiedzielibyśmy jestem zimny, to znaczyłoby to zupełnie coś innego, bo to znaczyłoby, że moje ciało jest zimne, temperatura mojego ciała. Następnie chce mi się pić. Przykro mi i dobrze mi. Na przykład ja obecnie mieszkam w Kostaryce i bardzo lubię naturę tego kraju, klimat tego kraju, więc mogę powiedzieć dobrze mi tutaj. Czuję się tutaj dobrze. I jeszcze dwa inne. Jestem wdzięczny rodzicom. Po słowie wdzięczny używamy celownika i jeszcze potrzebny też łączy się z celownikiem. Jestem im potrzebny. To też jest celownik. Tutaj mamy zaimek osobowy w celowniku. Jeszcze więcej przykładów. Jest 30 stopni, jest mi bardzo gorąco i chce mi się pić. Ona mieszka nad oceanem i jest jej tam dobrze. Jest nam przykro, że wyjeżdżasz. Jestem wdzięczny moim rodzicom za wszystko. I to była ostatnia funkcja celownika. Przechodzimy teraz do krótkiej praktyki. Musimy uzupełnić zdania formami celownika, to znaczy musimy zrobić deklinację rzeczowników i czasami przymiotników z nawiasów. I w pierwszym zdaniu pomóż, oddaj długopis, czy możesz podać sól, on kupił prezent, nie wierzę, oni przyglądają się, tutaj mamy liczbę mnogą, w zdaniu siódmym tak samo, ona kibicuje, obiecałem to, on zazdrości sławy temu, powiedziałeś to swojemu. Jeżeli chcecie się zastanowić dłużej, zastopujcie film, a ja przechodzę do slajdu z odpowiedziami. I w zdaniu pierwszym pomóż mamie. Oddaj długopis koledze. Czy możesz podać bratu sól? On kupił dziecku prezent. Nie wierzę Tomkowi. Oni przyglądają się dużym ptakom. Ona kibicuje hiszpańskim klubom. Obiecałem to Aleksandrze. On zazdrości sławy temu panu. Powiedziałeś to swojemu ojcu? Chciałbym Wam jeszcze pokazać zaimki osobowe w celowniku i na początku krótkie przypomnienie. Drugiej formy używamy po przyimkach i trzeciej formy używamy do podkreślenia czegoś. I ja w celowniku ma dwie formy, mi, mnie. Ty, ci, tobie, on, mu, niemu, jemu, ona, jej, niej, ono, mu, niemu, jemu, tak samo jak dla on, my, nam, wy, wam, oni, im albo nim i one, im albo nim. I tutaj też mam dla Was krótką praktykę. Musimy uzupełnić nasze zdania odpowiednim zaimkiem osobowym w celowniku. W pierwszym zdaniu możesz pomóc, podasz kurtkę, oni są przeciwko, zazdroszczę, ufasz, możesz to wytłumaczyć, możesz powiedzieć, co się dzieje. Wczoraj oddałem klucze. Możesz mi pomóc,
podasz jej kurtkę, oni są przeciwko niemu. Zazdroszczę ci. Ufasz mu? Możesz im to wytłumaczyć? Możesz powiedzieć nam, co się dzieje? Wczoraj oddałem wam wasze klucze. I na koniec mam dla was jeszcze jedną i ostatnią informację o zaimkach wskazujących i o zaimkach przeczących w celowniku. Jakie mamy zaimki wskazujące w celowniku? Ten w celowniku ma formę temu, ta, tej i to, tak samo jak ten, czyli temu. Kilka przykładów. Kupiłem prezent temu dziecku. Nie ufam temu mężczyźnie. On zawsze coś obiecuje tej kobiecie. I zaimki przeczące: nikt nikomu i nic niczemu. On nikomu nie ufa. Nie dziwię się niczemu. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że film wam się podobał i był dla was bardzo pomocny. Bardzo proszę o zostawianie łapek w górę, subskrypcji i komentarzy. Zachęcam do wspólnej praktyki i do zostawiania swoich zdań z celownikiem. Zapraszam na kolejny odcinek w następną niedzielę. Do zobaczenia. Cześć.